Cześć, witam z Energik w kolejnym Enerflashu. Mamy 29 lipca, to ostatni Enerflash w tym miesiącu. Jak wiecie, przez ostatnie 2 tygodnie byłem raczej tak średnio w domu, także troszkę działałem na pół gwizdka, że tak powiem. Ale też akurat tych nowości za bardzo nie było, chociaż ten ostatni tydzień tam kilka ciekawych rzeczy wydaje mi się wypłynęło, ale inna sprawa to też, że nie było aż tyle filmów, nie zdążyłem przygotować na ten drugi tydzień, bo tylko byłem 2 dni w domu i znowu wyjechałem, więc zdążyłem tylko recenzję zrobić Nobody Wants to Die i niestety nic więcej nie udało się zmontować, ale będę dalej teraz cisnął, aby nadrobić to, co wcześniej się nie pojawiło. Dobra, cóż mamy ciekawych z ciekawostek? Wypłynęły kolejne plotki na temat PlayStation 5 Pro, o ile ona będzie się tak oczywiście nazywała. Wiemy, że konsola ma o wiele sprawniej obsługiwać śledzenie promieni. Powiem Wam, że tak się zastanawiam, czy to teraz wszyscy, jest takie ciśnięcie na to śledzenie promieni i tak dalej. Zastanawiam się, czy to jest ważne w tym wszystkim. Ja bym chciał, żeby konsole powróciły do tego, co było za czasów PlayStation 3, czyli nie 2 tryby graficzne, bo powiem Wam, że teraz to ja już jakby jestem zdecydowany, że wybieram zawsze wydajność, ale w czasach powiedzmy początku, kiedy weszła PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, to miałem zawsze problem, czy wybrać wydajność, czy wybrać jakość, bo ogólnie lubię grać z ładną oprawą, ale lubię też płynność i to po latach jakby się troszkę wytworzyło to, że wolę wydajność. I chciałbym, żeby jeżeli wyjdzie to PlayStation 5 Pro, żeby był tylko jeden tryb. Tryb ładnej grafiki w 60 klatkach, tak? W 2160p. I podejrzewam, że tak niestety nie nastąpi, bo nawet jeżeli ta konsola będzie mocniejsza w RT, to nadal wystąpią kolejne problemy. Czy chcesz grać z RT w 1080p skalowanym do 4K, z RT w 60 klatkach w 1080 skalowane w 60 klatkach i tak dalej, i tak dalej. I znowu zacznie się ten problem. Natomiast powiem Wam, że fajnie, że ta nowa PlayStation się pojawi, bo myślę, że to jest dobry czas, żeby ona wyszła faktycznie, te konsole PlayStation 5 już na starcie raczej nie zachwycały mocą i to nie było takiego przeskoku jak pomiędzy na przykład PlayStation 2 a PlayStation 3. Tam wtedy ten skok i pomiędzy PlayStation 1 i PlayStation 2 to ten skok był najbardziej zauważalny. Pomiędzy 3 a 4 i 4 a 5 już nie było aż takiego zauważalnego skoku. Natomiast co w takim razie, jaka będzie odpowiedź Microsoftu? Niektórzy pytają, jeżeli wyjdzie PlayStation 5 Pro, bo Xbox nie zapowiedział nic, co by mogło być jakąś półgeneracyjną konsolą z ich stajni. Ja podejrzewam, to co ja mówiłem już od dawna, że Xbox odpuszcza już tą generację. Już ta generacja jest spalona, oni przegrali w wyścigu i raczej nie będą się już kopać z PlayStation. I jeżeli już coś to nastąpi, to nastąpi prezentacja nowej generacji. Tak mi się wydaje, że Xbox pójdzie już całkowicie w nową generację, którą przedstawi pewnie nie w momencie PlayStation 5 Pro, ale trochę później, ale będzie to troszkę taką odpowiedzią na PlayStation 5 Pro. Pamiętajmy, że przy Xboxie 360 otwarcie prawie rok wcześniej nowej generacji Xboxowi się bardzo opłacało, potem PlayStation 3 przez całe swoje życie goniła Xboxa. W końcu udało im się przegonić, ale trwało to kilka dobrych lat, więc myślę, że tutaj bardzo podobnie Microsoft mógłby zagrać, bo wcześniej im się to opłaciło. Dla fanów Tekkena mam 2 informacje. Bart może nie oglądać, bo Bart to doskonale wie, ale powróci Heihachi Mishima. Niektórzy tam się troszkę zirytowali, bo w części 7 Heihachiego uśmiercili, a okazuje się, że umarł, ale jednak żyje. I w 8 części ma powrócić jako grywalny wojownik. I tam są jakieś przepychanki w związku z historią, że jak to, że tak. Wiecie, rozkminianie historii w Tekkenie
to jest ciężki temat, nie? To chyba nawet turbofani Tekena wiedzą, że to nie ma sensu po prostu ogarnianie tam, co tam się działo w tym całym Tekenie i z tymi poszczególnymi bohaterami, bo tam jest taki burdel, że chyba nikt nie wie, co tam się dzieje. Więc to, że tu powróci Mishima, nie wiem, czy to jest jakiś takim wielkim faux pas, to bijatyka, nie? To myślę, że nie ma sensu dorabiać tutaj do tego żadnej ideologii, może tak bym to ujął. No i drugą dobrą informacją powraca nasza polska premier, czyli Lidia Sobieska. Jest już dostępna. Od 26 lipca już możemy grać naszą Polką. Fajne jest to, że Namco nadal ciśnie polskiego zawodnika. Cieszy mnie przynajmniej. Ja nie jestem może fanem Tekena, ale cieszy mnie to, że jest Polka w składzie w Tekenie i to jest bardzo fajne. No i słuchajcie, ta Lidia Sobieska jest kolejną postacią dodatkową, za którą trzeba oczywiście zapłacić, bo ona jest w DLC-ku. I kosztuje ona 36 zł na konsolach, 32 zł na PC-cie. No jak ktoś gra w Tekena, to myślę, że nie trzeba namawiać, no to nasz polski taki akcent myślę, że jest jak najbardziej spoko. Także ja się tym jaram. Jako Polak, cebulak, jaram się tym, że jest Polka w Tekenie. Fajnie, że mamy reprezentanta swojego kraju w takiej popularnej bijatyce. Teraz czekam na jakiegoś, nie wiem, Polaka w Mortal Kombat, żeby się pojawił. O, to by było, ale by było fajnie, jakby był jakiś Polak w Mortal Kombat. Rzucałby pokrojoną cebulą przeciwnikom w oczy i by im oczy w ogóle z twarzą się, albo walił w japę schabowym i bigosem. Ależ by było. Ubisoft chwali się, że Star Wars Outlaws to gra z największym budżetem marketingowym wydawcy i jest już takie pewne prognozy, które jakby Ubisoft prawdopodobnie zakłada, że po nie wiadomo ile, po premierze, niedługi czas po premierze gra sprzeda się w 5 milionach kopii. Ja podejrzewam, że ta gra sprzeda się lepiej, bo powiem wam, że jak dla mnie, pomimo tych kontrowersji, które gdzieś tam się pojawiły, a powiem tak, mam trochę więcej informacji na temat Star Wars Outlaws, które będę mógł wam powiedzieć tak naprawdę dzisiaj albo jutro, dzisiaj chyba, ale na razie nie mogę powiedzieć, bo jest embargo i powiem wam, że jest to jedna z najlepszych gier z Gwiezdnych Wojen, jakie grałem do tej pory. Naprawdę jest mega dobrze. Owszem, pewne problemy tam są i to widać po trailerach i tak dalej, ale uważam, że będzie to jedna z najlepszych gier z Gwiezdnych Wojen, jakie się pojawiły do tej pory i bardzo taka gra duża, może to jest dobre słowo, duża, która pozwoli zwiedzić różne planety, latać w kosmosie, no wszystko co lubisz w Gwiezdnych Wojnach, klasycznych Gwiezdnych Wojnach jest tutaj zawarte. No ale żeby wam powiedzieć o tym więcej, to ja muszę niestety zmienić baterię w aparacie, bo widzę, że właśnie uległa wyczerpaniu. I wracając do tematu, powiem wam tak, jakkolwiek ludzie nie myślą o Ubisoftie, jakkolwiek ty nie myślisz o Ubisoftie, Outlaws się sprzeda. Przede wszystkim nie sprzeda się, nie będzie negatywnego oddźwięku dlatego, że to Ubisoft, ale będzie pozytywny oddźwięk dlatego, że to są Gwiezdne Wojny. Mało tego, są to Gwiezdne Wojny, które nie bazują na gniotach od Disneya, tylko na tych klasycznych pomiędzy epizodem 5 a 6 i prawdopodobnie znajdzie się tam więcej nawiązań do epizodów 5 i 6, czyli Imperium kontratakuje i w zapowiedziach gdzieś tam Powrót Jedi. I powiem wam tak, myślę, że tam czeka nas sporo niespodzianek związanych z Gwiezdnymi Wojnami i uważam, że gra się dobrze sprzeda. Gra się dobrze sprzeda przede wszystkim dlatego, że jest to pierwszy tytuł z Gwiezdnych Wojen z otwartym światem. Pamiętacie, kiedyś był Star Wars 1313, który został skasowany. Myślę, że pewne echa 1313 znajdą się tutaj też w Outlaws. Ja się jaram i nie patrzę na to, że to Ubisoft, nie patrzę na inne pierdoły, patrzę na to, że to są Gwiezdne Wojny, a ja jestem fanem Gwiezdnych Wojen tych klasycznych i tutaj dostaję naprawdę dużo dobra z tym związanego i to jest dla mnie
wystarczająco dobre. Więc ja na pewno będę grał i będę cieszył Michę, a może już grałem, nie wiadomo, i będę cieszył Michę z Outlawsów jak mało kto. Dobra. Intel w ogóle, ciekawa informacja, są jakieś problemy z procesorami 13 i 14 generacji. Po części ja mam Intela 13 generacji, 13900 i są tu jakieś problemy z mikrokodem, które powodują niestabilność procesora, co wiąże się z tym, że procesor może, komputer może się wieszać, a w jakichś ekstremalnych przypadkach procesor może ulec zniszczeniu. Problemem jest jakieś żądanie poboru mocy. Powiem tak, no u mnie działa, ale przyznam szczerze, że no jest to taka dosyć spora skaza na Intelu, zwłaszcza, że ta sytuacja jest już od jakiegoś czasu znana, a dopiero w sierpniu dostaniemy jakąś łatkę, która ma to poprawić. W każdym razie, jeżeli posiadacie procesory 13 lub 14 generacji, no to tam uważajcie, tak, że coś jest nie tak. Wcześniej Intel dał jakieś tam ustawienia BIOSu, które mają pomóc. Chodziło o ograniczenie poboru mocy procesora, ale to chyba całkowicie nie dało, nic nie zmieniło. No i czekamy na ten mikrokod. Ze swojej strony, jeżeli uważacie, że potrzebujecie, macie taki procesor, mogę polecić program, który się nazywa Throttle Stop, którego używam od lat. Aktualnie mam wersję 9.5, ale nie wiem, czy to jest najnowsza wersja. I po to, żeby procesor nie działał cały czas na pełny gwizdek, czyli nie wyciągał bezsensownie, jak na przykład, nie wiem, oglądam film, albo tak jak teraz przeglądam internet, pełnej mocy, przycinam sobie ten procesor do 3 GHz i on sobie działa wtedy na pół gwizdka, mniejszy pobór mocy, też mniej prądu żre, mniej się grzeje i przy okazji też i chłodzenie jest cichsze, a on sobie działa tak na pół gwizdka. Jeżeli gram w gry, naciskam jeden przycisk, który przełącza mi profile i włączam pełną moc procka. Jeszcze raz powtórzę, Throttle Stop, znajdziecie ten program na portalu Tech Power Up i możliwe, że on pomoże Wam w tej sytuacji, bo przytnie pobór mocy procesora i nie będzie on aż, no jeżeli miałaby nastąpić jakaś awaria, to myślę, że tutaj może Wam tutaj to pomóc. Używam tego programu od lat, także polecam. Nie lubię, jak jest komputer głośny, znaczy jak gram, to wiadomo, że jest głośny, ale jak nie gram, oglądam film, nie wiem, pracuję, renderuję, nie potrzebuję takiej mocy procesora, wtedy sobie to przycinam i to wszystko i tak dobrze działa. Także polecam. Capcom dał znać, że nie wycofuje się z wydań fizycznych. To dobra wiadomość. Myślę, że Capcomowi się dobrze, że tam się opłaca. Oni doskonale wiedzą, że gracze kupują Residenty, te Monster Huntery, wszystkie te gry, z których Capcom dzisiaj doi, które doi potężnie. One się dobrze sprzedają, myślę, też w pudełkach. Sam mam w zasadzie wszystkie edycje pudełkowe, na przykład Residentów, które wychodzą, nawet te nowe. Nawet pochwalili się tym, słuchajcie, że pomiędzy 2023 a 2024 rokiem jest różnica 3% wzrostu sprzedaży edycji fizycznych. Także nie zamierzają się wycofywać z edycji fizycznych, aczkolwiek tylko z gry, mówimy tutaj o grach AAA. Wszystkie te mniejsze gierki niestety będą nadal tylko w edycji cyfrowej, ale to dobra wiadomość, bo dla wszystkich, którzy nadal cenią sobie fizyczne wydania, nadal będziecie mogli kupować je od Capcomu i bardzo fajnie. Kolejna informacja o Assassin's Creed Shadows. Powiem Wam, że nie było mnie 2 tygodnie, wypadłem trochę z tematu, co tam się działo. Co tam się działo, to powinna być w ogóle jakaś strona, która zbiera te wszystkie informacje, taki agregator i jakby troszkę je tak porządkuje, bo już się ciężko za tym wszystkim tutaj w ogóle połapać, co się dzieje. W każdym razie Assassin's Creed Ubisoft wystosował potężną wiadomość do japońskich graczy, zawierająca 4 strony, w których tak naprawdę nie za wiele możemy się tutaj dowiedzieć z tej, znaczy to jest taka trochę mowa trawa, tak? 4 strony, w zasadzie żadnej konkretnej treści tutaj nie ma. Ale wreszcie Ubisoft fajnie, powinna ta narracja być od samego początku. Assassin's Creed to fikcja, to jest nasza wizja, to jest nasza gra, nie ma ona nic wspólnego z prawdą historyczną, robimy to po swojemu.
I myślę, że gdyby tak od początku to Ubisoft przedstawił, myślę, że całe to szambo, które się wylało, byłoby o wiele mniejsze. Zatrudnianie jakichś historyków, jakichś kobiet, które pisały jakieś książki, się wypowiadały, bez sensu. Po co w to brnąć? Wystarczyło tylko proste stwierdzenie. Gra to fikcja, to jest nasza wizja, koniec. Nie trzeba więcej tłumaczyć, tak? Natomiast wszystko chyba się rozbiło o to, że każda część Assassin's Creed'a, pomimo że była fikcyjna, była dość, powiedzmy, historycznie, w cudzysłowie to powiem, adekwatna, bo też nie do końca, ale powiedzmy, że starała się jakoś tam te czasy i te postacie historyczne gdzieś tam umieszczać w kontekście. No i tutaj gracze też tego oczekiwali i zakładali, że będzie podobnie, tak? No i oczywiście chodzi głównie o Yasukę, czarnoskórego samuraja. Mówiłem, że pojawił się jakiś Yu Hirayama, który stwierdził, że był samurajem, ale zaraz wszyscy temu zaprzeczyli. Tam jest jeszcze w tle jeszcze ciekawa w ogóle historia związana z edytowaniem Wikipedii, bo był jakiś typ, który się nazywał Thomas Luckley, który napisał książkę, która nosiła nazwę Yasuke czarnoskóry samuraj chyba, czy jakoś tak, poczekajcie, zerknę. Afrykański samuraj, tak? Potem zaczął edytować tą Wikipedię, teraz w ogóle zapadł się pod ziemię, nie wiadomo co się z nim stało. Niektórzy uważają, że był to typ, który napisał tą książkę na zlecenie Ubisoftu, po to, żeby przygotować grunt pod Assassin's Creed Shadows. Możliwe, że znaczy to by się składało, jeżeli Ubisoft by zakładał, że szambo wybije, nie? No są tam cuda się dzieją. No i Ubisoft oczywiście wystosował to pismo, tweeta, tak, do japońskiej społeczności. I to wszystko jakby cały czas się... To jest trochę taki efekt kuli śniegowej, że cokolwiek Ubisoft nie zrobi, to jest coraz gorzej. To się jakby coraz więcej... Ale to trochę sami są, wydaje mi się, sobie temu winni, bo gdyby od razu bronili tej gry jako fikcji, jako własnej wizji, to nawet gdyby samuraj był zielony, miał czułki, 3 ręce i mówił pi, 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 to jeżeli by mówili, że to jest nasza wizja, nasza jakby tutaj nasz projekt, który chcemy przedstawić, to wszyscy by to po prostu machnęli na to ręką, ewentualnie te głosy negatywne byłyby cichsze. A przez to, że idą w zaparte odnośnie tej prawdy historycznej, teraz dopiero mówią, że to tylko fikcja, no trochę późno. Powiem wam tak, i tak ta gra się sprzeda. I abstrahując od tego, czy jest czarnoskóry samuraj, czy nie, myślę, że będzie fajnie pokazana feudalna Japonia. Ja czekam na tego Assassin's Creed'a i oczywiście będą głosy negatywne, będzie review bombing na Metacriticu, na Steamie, gdziekolwiek się da i to będzie. I prawdopodobnie to będzie Assassin's Creed z z najwyższą ilością ocen negatywnych, czyli będzie miał na poziomie 2,3 na Metacriticu albo jeszcze gorzej. I tak będzie, ale nie jest dlatego, że to będzie zła gra, bo ta gra nie będzie zła. Chodzi tylko o tego nieszczęsnego Yasukę i ten całe szambo, które wylało się dookoła, tak? Które Ubisoft trochę jakby samemu to szambo napełniał, żeby ono w końcu wybiło. Nie bronię tej gry, bo sam dopóki w nią nie zagram, nie powiem, czy jest dobra, czy nie. Natomiast ja na pewno jako wielki fan Assassin's Creed'a i całej serii na pewno grę zagram, będzie ona zrecenzowana. Oczywiście nie mam klapek na oczach, jeżeli coś mi się nie będzie podobało, na pewno o tym z recenzji się dowiecie. Natomiast gdyby poszli od razu w ten temat, że gra to fikcja, to jest nasza wizja, nie musicie się z nią zgadzać, ale to nasza wizja artystyczna, a nie historyczna poprawność, myślę, że byłoby to o wiele lepiej. Microsoft kolejny raz uderza. Słuchajcie, Game Passa trafiła poprzednia część Modern Warfare, czyli Modern Warfare 3. To jest ciekawe zagranie, powiem wam, bo w Modern Warfare 3 jeszcze sporo ludzi gra. Podejrzewam, że nawet w Cold War jeszcze sporo ludzi gra i dorzucenie kolejnej części Call of Duty do Game Passa będzie poważnym problemem dla PlayStation, czy też dla Sony. Wiemy, że
nowe Modern Warfare już trafi do Game Passa i to wiemy, i to będzie Day One i będzie Game Pass i mając subskrypcję będziesz mógł od razu sobie zagrać w Call of Duty, natomiast gracze na PlayStation będą musieli sobie tą grę kupić. Jeszcze trochę czasu do tego mamy, bo to pewnie w listopadzie premiera, więc zobaczymy, jak to się tam wszystko rozwinie i jak to będzie wyglądało. Natomiast podejrzewam, że Microsoft konsekwentnie będzie wydawał kolejne części Call of Duty, które trafią na Game Passa. Nie wiem, czy będzie to tylko Modern Warfare, bo Vanguarda to lepiej nie dodawajcie, bo to szkoda czasu. Ale możliwe, że kolejne części Call of Duty będą lądować w Game Passie, co będzie z jednej strony fajnym pomysłem, bo gracze, którzy mówią, chciałem sobie zagrać w kampanię z Modern Warfare, na przykład 1 Remastered. No i masz ją na Game Passie. Nie musisz mieć pudełka, nie musisz jej kupować, masz ją na Game Passie, tak? To jest fajna rzecz. Natomiast dla PlayStation dodawanie kolejnych części tak popularnej marki do Game Passa, które są w zasadzie do ogrania w ramach abonamentu, jest poważnym problemem. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź Sony. Myślę, że Sony teraz mocno ciśnie w to, żeby mieć grę, która będzie odpowiedzią na Call of Duty. To znaczy potrzebują jakiejś dobrej strzelanki. Wydaje mi się, że próbowali trochę z tym Concordem, ale to jest zła droga niestety tam z tym Concordem było i to się nie mogło udać. Mają Helldivers, które jest świetne, ale to nadal jest jeszcze produkcja troszkę w porównaniu oczywiście do Call of Duty za bardzo niszowa. Musi to być tytuł, który mógłby stanąć w szranki z Call of Duty, czyli coś, nie wiem, w podobie Battlefielda. Może właśnie powinna być to strzelanka militarna, nie iść w jakieś kolorowe LGBT i inne takie rzeczy, powiedzmy, młodzieżowe, tylko iść w bardziej taką poważną stronę typu Call of Duty też ma takie rzeczy, bo tam Nicki Minaj pojawia jakieś różne dziwadła, ale to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że podstawą tej gry jest zawsze ten militarny shooter i może właśnie tutaj Sony powinno iść w tą stronę, szukać dobrego militarnego shootera, który będzie w pewien sposób konkurencją dla Call of Duty. To jest trudne, bo Call of Duty ma tak ugruntowaną markę na rynku, że bardzo ciężko wymyśleć cokolwiek, co by mogło, nawet chyba Battlefield nie dorasta do pięt Call of Duty, jeżeli chodzi o sprzedaż i ilość graczy, ale wydaje mi się, że to jest droga, w którą Sony powinno iść. Militarny shooter, który będzie tak dobry jak Call of Duty. Może reaktywować Medal of Honor, ciężko mi powiedzieć, chociaż ostatni Warfighter był bardzo negatywnie przyjęty, nie rozumiem dlaczego, bo ja uważam, że był spoko, ale może właśnie seria Medal of Honor powinna wrócić na przykład jako ekskluzyw dla Sony i wtedy by była jakaś taka podstawa do podjęcia walki, tak? Natomiast te wszystkie próby tworzenia gier usług będą niestety zazwyczaj skazane na porażkę, to co pokazuje oczywiście Concord i pewnie kilka gier w przyszłości, które już gdzieś tam się tworzą i również będą grami, usługami kolorowymi, z kolorowymi pistoletami, z postaciami młodzieżowymi, to niestety nie osiągnie sukcesu. Jakby Fortnite jest niestety w tym wypadku, tutaj nie należy do Sony, ale takiego Fortnite'a raczej się tak nie zrobi od razu. Fortnite budował swoją legendę, swoją markę przez lata. Natomiast Concord próbował troszkę wyskoczyć tak jak Filip z Konopi, no i niestety skończyło się na czym się skończyło. Słuchajcie, coraz bliżej całego przeniesienia PlayStation VR do Steama, połączenia ze Steamem. 6 sierpnia już jest premiera aplikacji, która umożliwi nam granie w gry ze Steama na hełmach PlayStation VR 2. Jak dla mnie pomysł w pytę. Nareszcie PlayStation VR przestanie być zamkniętym systemem. No właśnie, to jest pytanie, czy przestanie być zamkniętym? To jest wydaje mi się, dla Sony spore ryzyko. Czy warto, pewnie zrobili sobie takie rozłożenie straty i co możemy zyskać, zyski i straty. Dlaczego? Bo gdy zostanie to upublicznione tak ogromnej ilości gracze zaczną w tym grzebać. I podejrzewam, że nie minie wiele czasu, kiedy PlayStation VR 2 zostanie złamane i stanie się systemem otwartym, co pozwoli instalować czy grać w gry pirackie itd.
I ciekawi mnie, czy to jest dobra droga, tak? Czy złamanie systemu PlayStation VR 2 jest dla Sony opłacalne, a to się stanie na pewno. W każdym razie 6 sierpnia aplikacja się pojawi na Steamie, 7 sierpnia będzie już dostępny do kupienia adapter do PlayStation VR 2. Bardzo chciałbym go mieć, żeby zrobić dla Was recenzję, ale nie wiem, czy będę go miał, bo pewnie dostępność będzie znikoma. Nie wiem, czy można jakiś zrobić już tą preorder, zaraz sobie usiądę i zerknę. Natomiast zobaczymy, co tam się stanie. Osoby, które cieszą się, od razu dodam, że grając na Steamie nie będziemy mieli dostępu do tych funkcji, które są w PlayStation VR 2 w połączeniu z PlayStation 5, a więc adaptacyjne triggery w tych spustach się nie pojawią, nie będzie tego, bo Steam nie będzie tego obsługiwał, także też musicie uważać, ale powiem Wam co innego. Zagranie na PlayStation VR 2 w Half-Life Alyx będzie na pewno epickim doświadczeniem i ja na to najbardziej czekam. No i oczywiście zwiększy się niesamowicie biblioteka gier na VR-a, a tego PlayStation VR 2 zdecydowanie potrzebuje. Większej biblioteki gier. A dzięki połączeniu ze Steamem dostaniemy naprawdę, jeżeli wszystkie gry będą dostępne, oczywiście, które były na przykład, nie wiem, na Oculusa, czy na Indeksy, czy na cokolwiek i będą nagle dostępne na PlayStation VR 2, kurde, no to powiem Wam, będzie się działo. Myślę, że to zwiększy popularność hełmów. Zdecydowanie. No i ostatnia dobra wiadomość, myślę, że dla wielu z Was czekało. Otóż prawdopodobnie doczekamy się remastera 2 pierwszych części Soul Rivera. Jeden z uczestników Comic-Conu w San Diego zauważył, że na figurce pokazującej walczącego Kaina z Razielem jest napisane, że figurka pochodzi Soul River 1 i 2 Remastered. Jeżeli nie jest to jakaś podpucha, plotka, fajnie. Myślę, że wielu z Was wolałoby jednak remake'i Soul Rivera, ale myślę, że remaster też będzie spoko. Podejrzewam, że zrobią to troszkę w stylu trylogii Tomb Raidera ostatniego, czyli 1, 2, 3. Troszkę nowe lokacje, lepsze troszkę teksturki, ale sam feeling, sama gra będzie bardzo podobna do tego, co mieliście okazję zagrać na PC-tach, czy tam na PlayStation. Myślę, że wielu osób czeka. No i też zazwyczaj jest tak, że kiedy są robione tego typu remastery, są one pewnego rodzaju probierzem, jak bardzo ta gra jest popularna, aby ewentualnie zacząć pracę nad częścią trzecią lub przygotować graczy na część trzecią. Bardzo często tak było i miejmy nadzieję, że tym razem też tak jest, że Soul River Remastered 1 i 2 są podłożem, kamieniem węgielnym pod część trzecią Soul Rivera, która miejmy nadzieję, że w końcu wreszcie się pojawi. Wiele osób czeka, ja też. Także miejmy nadzieję, że moje słowa okażą się prorocze. Potem możecie wrócić do tego NR Flasha za rok, 2 i zobaczyć, czy miałem rację. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o newsy. Co nowego u mnie? O, właśnie, pisałem o tym na Facebooku, ale pewnie nie wszyscy oglądają. Pamiętacie, jak robiłem recenzję takiej gry High on Life? Bardzo mi się ta gra podobała, byłem zdziwiony, że ta gra nie dostała wydania pudełkowego i mówiłem, że powinno dostać wydanie pudełkowe, bo to jest świetny tytuł. I proszę, Limited Run zrobił edycję pudełkową High on Life w wersji na PlayStation 5, ale była też na Xboxa. Fantastyczna gra, nadal uważam, że jest bardzo śmieszna, fajnie się w to gra. To nie jest tytuł, który ma konkurować z Call of Duty, ma on jakby swoją troszkę tożsamość, bardzo fajną, zresztą śmieszną i ja uważam, że gra wyszła świetna i mówiłem, że jeżeli wyjdzie pudełko, na pewno to pudełko kupię, proszę bardzo, pudełko High on Life na PlayStation 5 od Limited Run już u mnie jest w domu. Dobra, co w tym tygodniu dla Was szykuję ciekawego? Ojej, powiem Wam tak, wyprztykałem się ostatnio trochę z filmów, ale ostatni odcinek Pogadajmy, który robiłem, czyli gry FPS, pokazał, że mógłbym jeszcze dużo albo recenzji po latach zrobić, albo to było grane z gier, które tam się pojawiają, bo nagle stwierdziłem, że te gry są tak dobre, że powinienem do nich wrócić. I możliwe, że tak zrobię. I możliwe, że nawet niedługo dostaniecie pierwszą zapowiedź takiej gry. Nie wiem, czy to będzie w środę, zobaczymy. Prosiliście mnie o jedną rzecz, tam kilka osób o tym mówiło, żeby zrobić film z poradnikiem, jak odpalać stare gry na nowych komputerach. Nie zrobię jednego takiego
dużego poradnika do wszystkich gier, bo tego się nie da zrobić, ale bazując na tytułach, które odpalam, które uważam, że są trudne do uruchomienia, będę robił pewnie sporadycznie takie poradniki. Zobaczę, jak to się będzie oglądało. Podejrzewam, że będzie to rzecz niszowa i ten pierwszy poradnik nikt nie obejrzy i już drugiego poradnika nie będzie, ale możliwe, że dzisiaj zasiądę do tego poradnika i pokażę Wam, jak odpalać gry na nowych systemach, gry, które no nie chcą działać lub są bardzo trudne. I zaczniemy od takiego wysokiego pułapu, czyli od gry, która jest bardzo trudna do uruchomienia, gry na silniku Litech. W zasadzie wszystkie te gry na silniku Litech są ciężkie do uruchomienia i od tego sobie wyjdziemy. Zobaczymy, jak to się będzie oglądało. Wreszcie w tym tygodniu zrobię tą recenzję tej konsolki Trimui. Trochę mi to zajęło, weszły wakacje, potem wróciłem, nie miałem za mało czasu, żeby się tym zająć, ale wreszcie w tą niedzielę ten film się też pojawi. Chciałbym jeszcze wrzucić w tym tygodniu jakąś recenzję po latach, zobaczymy, czy uda mi się grę skończyć. Jestem w trakcie grania, w zasadzie już połowę, na razie nie mówię jaka, ale będzie to jedna z tych gier, które pojawiły się niedawno w Pogadajmy w ramach przeglądu gier FPS-owych. I myślę, że tych gier będzie więcej, które tam się pojawiły i ci, którzy oglądali to Pogadajmy, widzieli, jakimi grami się podniecałem, to mogą mieć pewne pomysły, jakie te gry na kanale niedługo się pojawią. Także na pewno tym będę się zajmował. Powoli już zaczynam się zabierać do kolejnego Zagrajmy w Krapa, tam już prawie 100 000 mi pyknęło. Teraz już jest tak, że mam trochę więcej czasu, bo już nie jestem na urlopie, więc może 10 sierpnia kolejny Krab by wjechał. Jest to dość możliwe i dość prawdopodobne, że uda się to zrealizować, także musicie tam być czujni. Czy jeszcze coś, czekajcie, otworzę sobie jeszcze mojego YouTube'a i zerknę, co tam jeszcze mam w planach. No właśnie, jakieś Pogadajmy by się wypadało zrobić, czy to nowego kolekcjonera, czy FPS-y, czy C64, coś tam pewnie będę robił. Natomiast nadal zamierzam cisnąć recenzję po latach. Wiem, że Wam się to podoba. Aktualnie kończę taką grę, może nie tak starą, ale chciałem ją jeszcze raz zagrać, bo bardzo ją lubię i pewnie też taka recenzja się pojawi, której nie było wcześniej na kanale. Także myślę, że będzie tutaj dużo fajnych rzeczy. Także warto, wydaje mi się, czekać. Dobra, nie przedłużając. Długi ten NR Flash, ale dlatego, że poprzedni był krótki. Także trzeba było troszkę tutaj nadrobić, tak? I zrobić tego troszkę dłuższy, żebyście byli zadowoleni. To tyle. Jeszcze jedna rzecz. Widzicie? Już palca wyciągałem, a jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Będą streamy też w tym tygodniu i prawdopodobnie w przyszłym troszkę postreamujemy. Aktualnie Oliwier jest z dziadkami, także mam troszkę więcej czasu i zrobimy sobie więcej streamów. Mariola już też się pytała, kiedy będzie kolejny stream z nią. Poprzedni był bardzo popularny, chyba najbardziej popularny stream z największą ilością wyświetleń, tak mi się wydaje, jaki był. Jeszcze zerknę. A nie, jeszcze Outlast część druga i Penumbra. Kilka tutaj jeszcze Mariole. Kilka jeszcze tutaj gier z Mariolą faktycznie, pobiło kilka streamów. Widzę, że najbardziej popularny to był Outlast 2 Part 2. Nie wiadomo dlaczego. Nie wiem, co tam się działo, ale musiały być jakieś dantejskie sceny. W każdym razie będziemy sobie streamować dalej i Mariola też na jednym ze streamów się na pewno pojawi. To tyle. Pozdrawiam Synergik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.